jak powinniśmy podejść do zakupu nieruchomości w Hiszpanii od strony właściwej. Czyli pierwsze to jest lokalizacja. Osoby kupujące czy szukające takiej nieruchomości często podchodzą w ten sposób, że patrzą, co jest na rynku, co agent oferuje. Agent mówi, no mam takie a takie mieszkanie w takim a takim miejscu, proszę bardzo, proszę zobaczyć, bardzo ładne, pokazuje, super fajne, wykończone, prawda, i to kupujemy. Albo jesteśmy tym zainteresowani. To jest podejście złe, to jest tak zwane podejście od D strony, czyli od złej strony. Dlatego, że tutaj rynek nieruchomości jest bardzo bogaty. On oferuje mnóstwo różnych nieruchomości. Lokalizacja jest najważniejsza. Jeżeli nam się jakaś lokalizacja spodoba, bliżej morza, dalej morza, obojętnie, tam gdzie akurat nam pasuje, z różnych względów, to tam rozglądamy się za nieruchomością. A nie co pan agent czy pani agentka ma. Bo wtedy kupimy nie to, co chcemy, tylko to, co jest w sklepie. To troszeczkę przypomina mi robienie zakupów za komuny. Wchodzimy do sklepu i pytamy się, a co jest? No jest baleron, albo tam jest słonina. A to biorę. Tak? Ponieważ nic innego nie będzie. Biorę to, co jest. Tutaj sytuacja wygląda zupełnie odwrotnie. Tutaj możemy kupić dokładnie to, co chcemy. I najważniejsza rzecz, tam, gdzie chcemy. Czy zawsze im bliżej morza, tym lepiej? Szukając idealnej lokalizacji, warto przyjechać w to miejsce nie tylko latem. Może warto przyjechać jesienią, może wiosną, a może nawet zimą i zobaczyć, jak tu wygląda poza sezonem. Jak jest, jak wieje wiatr, a nad morzem często wieje wiatr. Co to znaczy wilgoć? Czy jeżeli chcemy mieć apartament nie inwestycyjny, nie na wynajem, ale chcemy to mieć dla siebie, dla naszej najbliższej rodziny, to czy takie miejsce będzie najlepsze? Szukając nieruchomości w Hiszpanii dla siebie, dla swojej rodziny, tak naprawdę szukasz idealnego miejsca do spędzenia czasu, być może długich tygodni, może nie tylko urlopu, może nie tylko lata, ale przecież dzisiaj praca zdalna jest rzeczą naturalną. Może będziesz spędzał tutaj tygodnie, a nawet miesiące. W związku z tym szukasz tak naprawdę idealnej lokalizacji, idealnego miejsca do życia. Pamiętaj, że kupując jakąś nieruchomość, czy to będzie apartament, czy to będzie szeregowiec, nie kupujesz tylko tej przestrzeni, która się znajduje w twoim apartamencie. Kupujesz tak naprawdę miejsce w przestrzeni. To wszystko, co znajduje się dookoła. Nie tylko te twoje metry kwadratowe, ale wszystko, co widzisz przez okno, wychodząc na dwór, przebywając w tym otoczeniu. To jest bardzo ważne. Można znaleźć takie miejsca, które są jednocześnie stosunkowo blisko morza. Tutaj morze jest jakieś 1,5 kilometra stąd, w tamtym kierunku. A jednocześnie są to miejsca, które są, można powiedzieć, troszkę na odludziu. Ten teren, który właśnie jest za mną, czyli naprzeciwko tego budowanego w tej chwili apartamentowca, to jest wąwóz. Tu nigdy nie powstaną żadne nieruchomości. Tutaj zawsze będzie zieleń. Może ta zieleń nie jest najpiękniejsza, ona jest troszkę dzika, ale tak właśnie to wygląda. Tutaj nikt w to nie ingeruje. Ta zieleń rośnie w tym wąwozie. Twój widok z okna nigdy nie będzie zasłonięty przez inny budynek. A tam dalej są niskie zabudowania, niskie apartamentowce. W związku z tym, jeżeli kupisz na drugim czy na trzecim piętrze, masz daleki, piękny widok i też widzisz morze. Zastanów się, czy ty musisz mieszkać nad samym morzem.
Tu jest taka okolica, która jest dosyć specyficzna, ponieważ przebiega tutaj droga dzieląca ten teren na dwie części, czyli teren, który jest od drogi w kierunku morza, droga biegnie równolegle do morza, i teren, który jest od drogi na zewnątrz, w kierunku lądu. Ceny nieruchomości od drogi w kierunku morza są dużo wyższe od cen nieruchomości, które są tutaj właśnie po tej stronie, czyli za drogą. Do drogi mam dosłownie 150 metrów. Tutaj ceny mieszkań są dużo niższe, a atrakcyjność tego terenu według mnie przeważa nad atrakcyjnością terenu bliżej morza. W Hiszpanii mnóstwo osób posiada psy i może ty też będziesz miał psa. Jeżeli tu będziesz pracował zdalnie, może będziesz chciał mieć czworonoga. Pomyśl, gdzie z nim wyjść na spacer. Zobacz, jakie tutaj są miejsca. Tu możesz wyjść z twoim psem na spacer. Są fajne naprawdę ścieżki, są wąwozy, są także place zabaw dla dzieci. Oczywiście nie mówię już w tym momencie o psie. Oczywiście, jeżeli się dobrze poszuka, to można znaleźć takie miejsca, które łączą w sobie tą bliskość do morza. Tutaj morze jest dosłownie 150 metrów stąd i jednocześnie będące taką enklawą czy oazą spokoju. Na przykład te budynki tutaj. One może nie są najnowsze, ale apartamenty w nich są bardzo interesujące. Jeżeli taki apartament był remontowany niedawno, to spełnia wszystkie nasze wymagania, oczywiście funkcjonalne czy aranżacyjne, i z pewnością warto się nad takim mieszkaniem tutaj bardzo dobrze zastanowić. Tam właśnie wyjechał samochód z rejestracją polską. Albo tutaj faktycznie mieszkają, albo szukają tutaj apartamentu. W tym krótkim filmie starałem się pokazać, że rynek nieruchomości hiszpański jest naprawdę bardzo, ale to bardzo bogaty. Że można znaleźć nieruchomość przede wszystkim w tym miejscu, które nam się po prostu podoba, które jest dogodne z różnych względów, czy komunikacyjnie dogodne, czy po prostu okolica nam się podoba, czy dokładnie to jest to miejsce, nasze wymarzone miejsce. I radzę wszystkim zaczynać dokładnie szukanie nieruchomości w ten sposób, że znaleźć okolicę, która nam się podoba. Ta okolica to może być najróżniejsza, czy bliskość lotniska, bliskość miasta. To, co akurat nam się podoba. To może być Benidorm, bo tam są wieżowce, a my akurat lubimy wieżowce przy plaży, więc to będzie na przykład Benidorm. Szukamy lokalizacji, a dopiero potem szukamy nieruchomości, która nam się w tej lokalizacji podoba. Jeżeli tak zrobimy, będziemy zadowoleni ze swojego zakupu. Jeżeli pójdziemy do agencji i spytamy się, a co jest, no to kupimy takie mieszkanie, które akurat mają na sprzedaż.